Dzień dobry, witam wszystkich ponownie w naszym warsztacie, a tych, którzy trafili do nas po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji. Dawniej nazywano takie coś prenumeratą. Pewnie tego nie pamiętacie. Pani w kiosku zostawiała dla nas wtedy właśnie te zaprenumerowane gazety. Świat młodych albo Młodego Technika w inny sposób, zupełnie nie do kupienia. Teraz wystarczy takie coś kliknąć i dostaniecie wszystko z dostawą do domu. A wracając do tematu, w dzisiejszym warsztacie wymienimy płyn w hydraulicznym układzie sterowania sprzęgłem poczciwego 1150 GS. Dla ułatwienia zamontujemy jeszcze takie małe coś i pokażemy, jakie to wszystko proste, jak dzisiejsza prenumerata. Zapraszam na warsztat. Wymiana płynu hydraulicznego sterowania sprzęgłem to nieskomplikowana czynność, którą każdy może wykonać samodzielnie. Robiąc to samemu, możemy zaoszczędzić parę złotych, które przyjemniej przecież będzie wydać na benzynę. Nie zajmie nam to wiele czasu i przy okazji pokażemy kilka ciekawych trików. Płyn, jaki znajduje się w układzie sprzęgła, to dokładnie ten sam, który zastosowano w układzie hamulcowym DOT-4. Swoje zadanie rozpoczniemy od ustawienia zbiornika płynu możliwie jak najbardziej w poziomie, tak aby prawidłowo ocenić i uzupełnić jego poziom. Poluzujemy mocowanie całej kierownicy i ustawimy właściwe położenie zbiornika. Przed opuszczeniem kierownicy zaznaczyliśmy jej początkowe położenie. Każdy ma swoje ulubione, a w ten sposób będzie łatwiej do niego wrócić. Wypoziomowanie zbiornika ułatwi nam poziomica. My używamy aplikacji w smartfonie. Blokujemy kierownicę i możemy przyjrzeć się poziomowi płynu w przeźwierniku. To, co tutaj widzimy, to nie połowa stanu, tylko minimum prawidłowego poziomu. Pozostaje nam otworzyć pokrywę zbiornika. Bywa, że po długim czasie trudno będzie nam odkręcić śruby. Możemy próbować zruszyć je stukając we wkrętach. To sprawdzony sposób, który jednak czasem też potrafi zawieść. Pokażemy Wam, w jaki sposób radzimy sobie z takimi przypadkami w naszym warsztacie. Potrzebujemy bit o kształcie jak najbardziej odpowiednim dla naszej zapieczonej śruby i wkrętarki. Dobrze jest zacząć tą procedurę, zanim całkowicie zniszczymy łeb śruby. Nasz bit najpierw precyzyjnie tam umieszczamy. Teraz montujemy wkrętarkę, którą użyjemy tak jak klucz udarowy. Rozpoczynamy odkręcanie od małych ustawień na sprzęgle wkrętarki i stopniowo zwiększamy obciążenie, cierpliwie czekając. Tym sposobem możemy zaoszczędzić wiele czasu poświęconego na rozwiercanie zniszczonej śruby. Teraz możemy otworzyć zbiornik. Zawsze dbamy o to, aby nie porozlewać płynu. To, co tutaj widzimy, nie wygląda zachęcająco i kolorem nie przypomina płynu DOT-4. Zmienimy szmatkę na taką w ciemnym kolorze. Kamera pokaże dokładniej, co tu mamy, bo nie jest aż tak źle. W zbiorniku mamy minimalny poziom płynu. Tutaj mamy poziom maksymalny. Prawidłowy poziom powinien zawierać się w tym zakresie. Ponieważ płyn jest w bardzo złym stanie, sprawdzimy w nim najpierw zawartość wody.
Mamy tu powyżej 1% wody w objętości płynu i nasze urządzenie pokazuje, że mieści się to jeszcze w normie. Pobierzemy teraz próbkę płynu i sprawdzimy, czy przypadkiem nie ma tam oleju przekładniowego, który może zanieczyścić płyn, gdy Simmering w skrzyni biegów przepuszcza olej. Pokażemy Wam sposób, który z dużym prawdopodobieństwem może dać odpowiedź na to pytanie. Wykorzystamy do tego wodę i różnicę gęstości obydwu cieczy, wody i oleju. Wprowadzimy odrobinę płynu ze zbiornika motocykla do wody. Jeśli w płynie znajduje się choćby odrobina oleju, powinniśmy to zobaczyć na powierzchni lustra wody. Tutaj nie widać, aby cokolwiek unosiło się na powierzchni. Tak wygląda jedna kropla oleju w wodzie. Ponieważ obie ciecze mają różną gęstość, olej unosi się na powierzchni. Ponieważ tutaj tego nie zaobserwowaliśmy, możemy powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że olej nie zanieczyścił płynu hydraulicznego. Do wysprzęglika przykręcony jest przewód, którym będziemy drenowali płyn, a on sam schowany jest tutaj. Tak wygląda wysprzęglik, urządzenie, które rozłącza napęd w motocyklu. Tutaj przykręcony jest przewód odpowietrzający, tutaj przewód z pompy sprzęgła. A to jest łożysko wyciskowe, odpowiedzialne za przenoszenie ruchu obrotowego popychacza. A tak działa tłok, kiedy jest schowany napęd jest przenoszony na koła. Kiedy wysunięty, następuje rozsprzęglenie i wtedy też pracuje łożysko wyciskowe. W serwisie BMW wykręca się tą śrubę i podłącza urządzenie odsysające płyn, ale dopuszcza się również wymianę z pominięciem wakum.
Ten element to zawór zwrotny, którego się pozbędziemy. W innym przypadku ta kulka uniemożliwi zdrenowanie płynu. Zamontujemy odpowietrznik, taki sam, jaki znajduje się na przykład w układach hamulcowych. Zawór przykręcony jest na klej trudno demontowalny. Aby go odkręcić, potrzebujemy dobrze nagrzać połączenie. Przestrzegamy przed zbyt mocnym grzaniem. Można w ten sposób uszkodzić przewód. Pozbyliśmy się zaworu zwrotnego i mamy otwartą drogę do wymiany płynu. Nasz układ odpowietrzający jest teraz podobny do hamulcowego. Potrzebujemy zbiornika, w którym będziemy odbierać płyn. Pozbywamy się reszty starego płynu i uzupełniamy nowym. Wymianę płynu możemy teraz robić podobnie jak w układzie hamulcowym, czyli pompować i naprzemiennie zamykać i otwierać odpowietrznik. Jeśli wymianę robimy w pojedynkę, możemy go po prostu tylko lekko poluzować i pompować płyn bez zamykania odpowietrznika. Kiedy poczujemy, że nacisk na klamkę sprzęgła spadł, puszczamy klamkę. Cały czas dbamy o właściwy poziom w zbiorniku. Żeby uniknąć rozpryśnięcia płynu przez pompę, przykrywamy zbiornik, nie zapominając o właściwym poziomie.
Teraz zamykamy odpowietrznik i wykonujemy kilka szybkich ruchów klamką. Jeśli w układzie było powietrze, powinno się teraz wydostać. Powtarzamy pompowanie do czasu, aż będziemy mieli pewność, że z odpowietrznika wypływa świeży płyn. Teraz uzupełniamy poziom do znacznika maksimum i zamykamy zbiornik. Odpowietrznik zamontowany w miejsce zaworu zwrotnego odpowiednio zabezpieczamy i całość mocujemy na swoim miejscu. Teraz układ mamy już przygotowany do następnej wymiany płynu, a nam pozostało już tylko ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu. Dziękujemy za Waszą uwagę. Zachęcamy do subskrypcji, a następna wymiana płynu za 2 lata. Cześć!